Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Rosja prosi Białoruś o pomoc i rozpoczyna import benzyny z białoruskich rafinerii. Rekord sprzedaży antydepresantów w Rosji. Ponad połowa rosyjskich chipów Bajkał okazuje się wadliwa. Putin zażądał, aby w ciągu 5 miesięcy urzędnicy nauczyli się produkować konsole do gier dla Rosjan. Nagonki na migrantów nie ustają. Zapraszamy. To się kameruje już. Dzień dobry. Wiem. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski. W pewnym momencie zaczęły mi podwójnie lecieć, a ja miałem włączony YouTube i mówię, co tu się dzieje w moich słuchawkach? Zwariowałem przez chwilę. Witajcie w czwartek. Jak widzicie już ja słyszę głosy, więc jeszcze jeden dzień i chyba będę musiał odpocząć. Odpoczniesz, święta się zbliżają, Tak, więc zrobimy tak, dodatkowy odcinek świąteczny, więc będzie dobrze. Przechodzimy, słuchajcie, do informacji z giełdy. Jeżeli chodzi o giełdę, to w sumie już od dawna rosyjską się nic nie dzieje, dlatego nie mam żadnych informacji. Jak ona stanęła na ten RTS na 110, no to jest tam plus, minus. Podobnie waluty. Dzisiaj akurat dobre informacje, ponieważ te waluty spadają, ale to bardzo tak niemrawo. Natomiast jedna rzecz dosyć istotna, pamiętajmy, że przełom marca i kwietnia to jest płatność wielu podatków, a więc w kwietniu, jeżeli się nic nie zmieni, no to ten rubel powinien się osłabić, bo teraz powinien się umacniać, a tego umocnienia nie widzieliśmy. A więc tutaj ten kwiecień może być nie za dobry dla rubla. Jeżeli chodzi o surowce, no to w sumie jakichś wielkich zmian nie mamy. Mamy spadki na gazie, okolice 27-34. Jeżeli chodzi o ropę, to dużo nowych informacji. Zobaczymy, czy będzie top 10. Jeżeli będzie, to pojawi się w top 10, a jeżeli nie, no to będziemy się zastanawiać, pewnie wypuszczę coś innego, ale to zobaczymy. Jeżeli chodzi o niedzielę, ponieważ dużo informacji na temat ropy, szczególnie jeżeli chodzi o nowe sankcje i nowy pułap cenowy, bo się prawdopodobnie szykuje. A my zaczynamy od informacji, słuchajcie, dotyczących cegieł. Producent cegieł austriacki koncern Wiener Berger sprzedał już swoje fabryki Rosji. Nabywcą jest firma Strojmix brańskiego biznesmena Aleksieja Filina. No nie wiem, czy go bym nazwał biznesmenem, ale okej, niech tak będzie. Dosyć znana osoba, jeżeli chodzi on i jego ojciec, jeżeli chodzi o obwód briański. Pan wcześniej zajmował się judo, sumo, chyba nie sumo, jak się to nazywa? Jiu-jitsu. Nie, jeszcze inaczej. Te ruskie? Tak, to rosyjskie, tak, był prezesem, Sambo. tak, sambo, o właśnie, pan był tutaj prezesem bryjańskiego sambo i z tego był najbardziej znany. A oni tam może te cegły łamią na tych pokazach. No to sobie fabrykę kupił. Budował przez ostatnich kilka lat biznes budowlany. No są tu różne, wiesz, poszlaki, nie będziemy nieoficjalnych informacji w stosunku do tego pana szerzyć. Natomiast przejdziemy do następnej informacji, następnego w sumie podejrzanego pana, który jest rosyjskim prezydentem Rosji. Tak. Władimir Putin spotkał się z pilotami wojskowymi w Torzku, chciałem powiedzieć, ale to jest Torzoku, w obwodzie twerskim w Rosji. To kompletna bzdura, możliwość ataku na jakieś inne kraje, na Polskę, na kraje bałtyckie. Czesi się boją, kolejny sposób na oszukanie swojego społeczeństwa i wyciągnięcie od ludzi dodatkowych wydatków, zmuszenie ich do dźwigania tego ciężaru, to wszystko, powtarzał Putin. Co było dość zaskakujące. Putin stwierdził, że Rosja nie będzie walczyć z NATO, ponieważ różnica w wydatkach na wojsko jest ogromna. Wyliczył, że w 2022 roku w USA wydały 811 miliardów na wojsko, a Rosja w tym czasie wydała 72 miliardy dolarów na wojsko. No to teraz się zaczynam bać. Jak on zaprzecza, to... No niestety. To niestety nie brzmi zbyt dobrze. Natomiast
wiemy o co chodzi. Wiemy o co chodzi, on tam położył nacisk, że to jest sposób na wyciąganie od społeczeństw pieniędzy. Nie, panie Putin, to jest sposób, żeby się zabezpieczyć przed panem i pana tymi oligarchicznymi samurajami. I tak właśnie robimy. I będziemy się zbroić po zęby, tak jak tu pan Maciej mówi. Tak, no chodzi o to, żeby wpływać na społeczeństwo i na te partie, które mówią, że wydajmy na szpitale, na chore dzieci zamiast na zbrojenia, tak. Przecież Putin powiedział, że nie zaatakuje, no to dlaczego taka Tak. psychoza jest i wszystkie kraje się zbroją, tak. Przecież Rosja nie ma szans i tak dalej, i tak dalej. Tak. Zmiana taktyki, zmiana narracji. Tak, mamy, słuchajcie, nowe informacje i one mi się bardzo podobają. Wydłużają się warunki kredytów samochodowych rosyjskich banków. W przypadku niektórych dużych podmiotów bankowych pojawiły się 7-letnie pożyczki i stanowią w tym momencie 2/3 wszystkich kredytów. Trend ten związany jest ze wzrostem cen samochodów i poszukiwaniem kolejnych wpływów przez rosyjskie banki. Miałem tutaj trochę bardziej ostrzej nazwać, co oni poszukują, ale stwierdziłem, że zostanę przy tych zyskach. No nie, bo jakbyś powiedział Jeleni, to by te poroże nie mieściło się do samochodu. No bo to na takiej zasadzie jest 7 lat, potem 10 lat, potem Nie, no chodzi o to, lat. wiesz, oni odsuwają, bo mają problemy na tych pozostałych kredytach, przesuwają na te kredyty, pogłębiają przez to swoje problemy, ale oni się będą martwić na zasadzie kupują czas. Ale czas, szukują żeby... tych Jeleni, którzy kupią te samochody na te kredyty za chwilę, wiesz, za coraz 34%. No, tak, na 7 lat wychodzi ci samochód, warty jest kilka razy niż, a jeżeli go sprzedajesz, to już nie wiem, to już pewnie kilkanaście być może razy. Tak, no i bardzo dobrze. Odpisy i straty zagranicznych firm spowodowane wycofaniem się z rosyjskiego rynku to w lutym 2022, po lutym 2022 przekroczyły 107 miliardów dolarów, podaje Reuters. Całość rynku przed inwazją szacowano poniżej 200 miliardów dolarów. Według Yale School of Management od wiosny 2022 roku Rosję opuściło około 1000 zagranicznych firm, a setki kolejnych pracują nadal nad wyjściem. Pamiętacie tę komisję i kolejka, to wciąż tam gdzieś trwa sobie. Rosyjski Bank Centralny szacuje, że w 2024 roku Rosję opuści kapitał o wartości kolejnych 30-40 miliardów dolarów. To takie informacje. Te pieniądze nie będą krążyły w obiegu, nie będą zarabiały, nie będą dawały chlebka ani kaszy Rosjanom. No, ale jakiś pan od Sambo sobie tutaj przejmie jakąś fabrykę pewnie, tudzież rodzina Kadyrowa, bo tam w sumie jest dużo dzieci, Jogurt. nie? No. I już jogurty wzięte są, niestety. No to co innego teraz. jogurt z cegłą to będzie taka czeczeńska kanapka. Okej. Cegły też już wzięte przez to Sambo, więc trzeba szukać dalej. Jeszcze trochę firm jest, które się wahały, żeby wyjść, a pewnie w 2024 wyjdą z Rosji. Natomiast mamy tutaj ciekawą wypowiedź Zacharowej, która powiedziała, że Rosja uważnie sprawdza doniesienia medialne o dostawach broni przez Azerbejdżan na Ukrainę. Wcześniej Baku oficjalnie zaprzeczało informacjom o dostawach broni. No widać, że Rosjanie uważają, że coś jest na rzeczy, no i trochę tak straszą Azerbejdżan. Ale to w sumie fajne, bo można tym komunikatem wymienić każdy kraj po kolei i każdy z tych krajów musi się zastanawiać, o kurczę, coś wiedzą, a oni po prostu po mapie, nie? Wiesz co, wydaje się, że tam dostawy były, ja nie chcę nic mówić, nic nie wiem, ale nieoficjalnie dużo wskazuje nawet, co zostało dostarczone. Okej. Zostawmy na razie temat. Szwajcarski bank UBS nie komentuje doniesień o zamknięciu kont Rosjan z podwójnym obywatelstwem. To też mi się podoba ten komunikat. Tak, ale to jest, chciałem powiedzieć, że my też nie komentujemy w takim razie. Nie komentujemy. Zwłaszcza i być zamknięcia może tych kont z podwójnym obywatelstwem, my nie komentujemy. I w przypadku następnych banków, jak będą zamykane, znaczy będzie pogłoska, że są zamykane, też nie będziemy komentować. Tak, będziemy mówili, że właśnie w takim banku prawdopodobnie zamknięto, ale my nie komentujemy.
Tak, mamy wypowiedź, słuchajcie, i o tym będzie więcej w weekend prawdopodobnie. Kraje G7 omawiają możliwość obniżenia pułapu cen rosyjskiej ropy naftowej, tak powiedział zastępca sekretarza stanu USA do spraw energii Geoffrey Piat na odprawie dla zagranicznych dziennikarzy, był briefing. Powiedział, że Stany Zjednoczone i sojusznicy są zaangażowani w pracę na rzecz pozbawienia Rosji dochodów z ropy. Więcej na ten temat już w weekend. Sprawa robi się ciekawa, bo są coraz nowsze doniesienia dotyczące wydłużenia tych płatności, jeżeli chodzi o rosyjską ropę surową. No i sytuacja się robi trudna, jeżeli chodzi o przemysł surowcowy w Rosji po prostu. A myślisz pułap nowy na jakim poziomie? Znaczy, to jest akurat błąd. To ja tak uważam. I to mogę jak gdyby rozwinąć w jakimś dłuższym komentarzu. Ja wielokrotnie mówiłem, że nie powinien być pułap obniżany. Natomiast tam inne zapowiedzi są ciekawe i dosyć ciekawa też rola Indii, ponieważ tam się również pojawiały te doniesienia na temat właśnie dostaw amerykańskiej ropy w zamian za rosyjską ropę. I to są na przykład dobre informacje i dobry kierunek, tak? No bo tu chodzi o to, żeby nie tylko narzucić, macie kupować niżej, ale dać jakąś alternatywę. Ja tu wrzucę może temat Indii troszeczkę i odnośnie Aleksandra Olecha, o którym rozmawialiśmy. Francuzi mocno namawiają Indię na przyłączenie się bardziej tak, w tej kwestii i wczoraj się pojawił komunikat Kuleby, że zaprasza Indię do odbudowania Ukrainy. Więc te kwestie i ten właśnie premier chyba Indii był, czy wicepremier na Ukrainie, więc mocno działania Zachodu są nakierowane, żeby troszeczkę te Indie przekręcić przeciwko Rosji. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I Instytut Chiński Hurun oszacował całkowity majątek rosyjskich miliarderów na 341 miliardów dolarów. Moskwa zachowała także miejsce w pierwszej dziesiątce miast świata. Tu poczekamy, aż Paweł wygasi, bo nie słychać będzie. Moskwa zachowała także miejsca w pierwszej dziesiątce miast świata z największą liczbą miliarderów, 59, tu 2 osoby doszły. Na pierwszym miejscu znalazł się Nowy Jork, 119, na drugim Londyn, 97. Pekin stracił miejsce trzecie na rzecz indyjskiego Bombaju, spadając na 4. miejsce. Więcej na temat tego badania też w weekend, rozumiem. Tak, powiemy albo w chińskim, albo w globalu, to jeszcze zobaczymy, gdzie wejdzie. Natomiast wrócimy jeszcze na chwilę do pana sekretarza stanu Geoffreya Piata. Gumisiek pyta, czy z fotowoltaiki dzwonili do ciebie właśnie. Nie, z Polsatu, jak chcecie wiedzieć. Aha, tak. Okej. Administracja USA wychodzi z faktu, że wygasający z końcem tego roku kontrakt na tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę nie zostanie przedłużony. Bardzo mi się podoba ten komunikat. Tak. Więc widzimy, jakie są też oczekiwania, w sumie jasno sprecyzowane, Amerykanów. Tak? Mamy wypowiedzi ze strony Unii Europejskiej, no i tą możliwość zakupu przez Austrię, Słowację tych dostaw, głównie przez Austrię. Natomiast tak, paszport muszę wymienić. Natomiast no teraz dochodzi wypowiedź Amerykanów. Chyba się jednak zbliża, tak? Czyli będzie problem pewien, jeżeli chodzi o Słowację i Węgry. No i trzeba będzie się tutaj przeprosić z Europą chyba i z Komisją Europejską, wszystko na to wskazuje. Chociaż zobaczymy, bo może coś jeszcze do końca roku się pojawi. Tak. Mamy, słuchajcie, następną informację. Mark Rutte po wizycie w Pekinie powiedział, że Europa chciałaby, aby Chiny wykorzystały swoje wpływy, aby zachęcić Federację Rosyjską do zakończenia konfliktu na Ukrainie. Okej. Dobrze. Polska zamierza podwoić swój wkład w realizację czeskiej inicjatywy zakupu amunicji dla Ukrainy. Tak powiedział wczoraj Radosław Sikorski. Nie podano wielkości wkładu, ale myślę, że to jest bardzo pozytywna wiadomość. Tak, no coraz mamy tą podpisaną już i przelane te pieniądze z Portugalii.
Dosyć dużo się nieoficjalnie mówi, że się zebrało. Wygląda, że 1,5 miliona pocisków się zakupi, a są jeszcze zapowiedzi, że być może kolejne, a więc ta inicjatywa cały czas się rozszerza. Tutaj też Niemcy przyłączyły się na końcu do tej inicjatywy, co też jak gdyby pokazuje, że ona ma szansę jeszcze na rozwój, czyli oprócz tego 1,5 miliona być może więcej uda się zebrać. Mamy następną informację, słuchajcie, dotyczącą średniej stawki czynszu za wynajem mieszkania w marcu. Jeżeli chodzi o Rosję, wzrost 16% z 25 000 do 29 000, a jeżeli mówimy o wzroście miesiąc do miesiąca, to w stosunku do lutego wzrost o 3,6%. Dużo. Teraz przed długimi damy Ci troszeczkę odpocząć. Podaj hasło pierwsze, człon do kubeczka. Pamiętajcie, rozdajemy naszym widzom kubeczki. Gumisiek prosił o proste hasło, a więc pierwszy człon proste. Proste. Aż się prosi, żeby drugim członem było hasło, ale to będzie za proste. Dobra, jak wszyscy zapisali, to lecimy dalej z długimi informacjami, bo czas ucieka. Słuchajcie, mówiliśmy na temat sytuacji dotyczących rosyjskich rafinerii, było u nas dużo. Zapowiadaliśmy, że Białoruś przyjdzie z pomocą, no i okazało się, że przyszła. Mamy już dane za marzec. W marcu Białoruś wysłała do Rosji 25 000 baryłek, no i zapowiadane są kolejne dostawy. Rosja zwiększyła import benzyny od sąsiedniej Białorusi, aby zaradzić ryzyku niedoborów na rynku krajowym w związku z nieplanowanymi naprawami w rosyjskich rafineriach. Tak donoszą rosyjskie i białoruskie gazety. Pierwszy transport obejmował, tak jak już powiedziałem, 25 000 baryłek. Trwają rozmowy o zwielokrotnieniu dostaw. Rafinerie rosyjskie, pomimo przejścia na pracę awaryjną, odnotowują spadek produkcji benzyny przekraczający 10%. Według Rostatu w ciągu 3 tygodni gospodarka straciła 10% produkcji benzyny. Produkcja oleju według Rostatu, oleju napędowego w tym samym okresie spadła o 4%. Przypomnijmy dodatkowo, że Rosja zakazała od 1 marca eksportu benzyny, aby zapewnić sobie wystarczającą ilość paliwa na rynek krajowy po powtarzających się od początku roku atakach. No jak widzimy i tak jak zapowiadaliśmy, to będzie niewystarczające. No i tutaj można powiedzieć, że te 10% spadek to jest duży spadek, dlatego że mamy sytuację taką, że jest dosyć duży nacisk ze strony rosyjskiego rządu, który wymusza na rafineriach wznowienie produkcji oraz zawieszenie wszystkich planowanych remontów. Mają być zwiększone moce istniejących rafinerii, a uszkodzone linie produkcyjne mają być przywracane i działać w trybie awaryjnym. Tam się zakłada, że nie musi być to w 100% zgodne z procedurami bezpieczeństwa i wprowadzono tak zwane awaryjne procedury przywracania tych linii. Zakłada się również, że część jak gdyby tutaj przetworzonych produktów będzie awaryjnie dostarczana do innych linii, więc jakiś taki tryb mieszany, dopóki nie będzie pełnych prawdopodobnie napraw, a nie wiadomo jak długo w takim trybie awaryjnym tymczasowym rafinerie będą pracować. Do tego trybu awaryjnego też potrzebują się przygotować, a więc to jeszcze chwilę. Przypomnijmy również, że Rosja importowała już paliwo z Białorusi. Było to w lutym, czyli już przy tych pierwszych, natomiast to były małe dostawy, to było bodajże 500 ton. Natomiast no teraz mamy zwiększenie, tak, 500 ton, to tak mniej więcej ponad 4000 baryłek. Natomiast w zeszłym roku był dosyć istotny import, bo od sierpnia do października, w momencie kiedy było zamieszanie i były niedobory paliwa. A więc tutaj widzimy, że
kolejny raz Białoruś ratuje Rosję, więc Baćka może być dumny. Czy Baćka wejdzie w jakiś spandex, wiesz, się zastanawiam, bo on jest takim bohaterem. Tak. Tak. Więc uratował i dzięki niemu udało się złapać albo z tym terrorystów, tak. tak, bo nie wpuścił ich na Białoruś, co prawda zepsuł trochę narrację Kremlowi, bo mieli na Ukrainę uciekać, ale podobno przestraszyli się i zawrócili, tak, już z granicy białoruskiej. Zobaczyli w spandeksie z peleryną Baćkę na horyzoncie i mówią, tu skręcamy. A tutaj, wiesz, mają tylko 2 takie rafinerie duże, no i 2 białoruskie rafinerie ratują teraz całą Rosję. Więc wiesz, tak. To jest heroiczny wyczyn. wyczyn. Słuchajcie, a propos różnych takich dziwnych sytuacji, rekord sprzedaży antydepresantów w Rosji. Jak wynika z raportu firmy analitycznej DSM Group, od stycznia do marca tego roku w Rosji zakupiono 3,6 milionów leków przeciwdepresyjnych na łączną kwotę, słuchajcie, 3 miliardy rubli. Liczba ta jest rekordowa. Wzrost sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu na początku ubiegłego roku wyniósł 33% w ujęciu fizycznym, ale jeżeli chodzi o ujęcie pieniężne, no to już jest 45%. W tym samym okresie, w 2023 roku, na 2,7 miliona opakowań leków wydano 2 miliardy, teraz 3, czyli dosyć duży wzrost. Dynamikę potwierdzają uczestnicy rynku w sieci aptek 36,6, swoją drogą pomysłowa nazwa, odnotowali wzrost sprzedaży leków przeciwdepresyjnych o 41% w porównaniu do zeszłego roku. Według Walerii Poliatkowej, neurologa z firmy Best Doctor, wzrost sprzedaży leków przeciwdepresyjnych wynika z faktu, że lekarze zaczęli przepisywać pacjentom takie leki zamiast przestarzałych leków lub delikatnych leków ziołowych. Powiedziała, że popyt na leki ziołowe i uspokajające spadł. Leki te obecnie na krajowym rynku farmaceutycznym są obecne od lat 60., ale ich skuteczność nigdy nie została udowodniona, czyli ziółka, placebo są za słabe na obecny rosyjski mir. Według prognozy dyrektora generalnego grupy DSM sprzedaż leków przeciwdepresyjnych będzie już tylko rosła. Negatywne wydarzenia, takie jak atak terrorystyczny na ratusz Krokus, zwiększają poziom niepokoju w społeczeństwie. No, tu nie wspomniał o rekordowym zadłużeniu, o wojnie, no ale wiadomo, bo to jest rosyjska prasa. Wzrost zapotrzebowania, zwłaszcza, że to okres jest od stycznia do marca, a zamach był w zeszłym tygodniu. Wzrost zapotrzebowania na leki przeciwdepresyjne może wskazywać na rozprzestrzenianie się nie tylko depresji, ale także innych zaburzeń leczonych tymi lekami, w tym zaburzeń adaptacyjnych i zaburzeń lękowych. Według badania RANEPA 60% Rosjan regularnie doświadcza lęku, 46,8% zgłosiło umiarkowany lęk, 13% społeczeństwa silny lęk. W Narodowym Centrum Badań Medycznych, Psychiatrii i Narkologii odnotowano w 2023 wzrost liczby wniosków od obywateli z zaburzeniami nerwicowymi związanymi ze stresem. W ubiegłym roku liczba takich wniosków wzrosła o 13% w porównaniu do roku 2022, a teraz o 17% w porównaniu z jeszcze wcześniejszym rokiem. Że teraz w zeszłym roku 13% w porównaniu do 2022, a w 2022 17% w stosunku do 2021, czyli te skoki z roku na rok są dwucyfrowe, więc no, ciekawe, zwłaszcza jak społeczeństwo ma 140 milionów ludzi, no to są potężne fale nowych osób z zaburzeniami. No prawdopodobnie nie będzie lepiej, bo tutaj mamy problemy, jeżeli chodzi o te leki, przynajmniej jeżeli chodzi o te leki zachodnie. O lekarzy też jest duży problem. Tak, będziemy dzisiaj mówić o migrantach i te zapowiedzi
dotyczące migrantów też nie będą pomagać, bo no są pomysły, żeby przestać, mówiliśmy bodajże o tym wczoraj, żeby zatrudniać w ogóle migrantów, jeżeli chodzi o farmację i jeżeli chodzi o służbę zdrowia, więc no dosyć moim zdaniem groźne zapowiedzi, które pogorszą sytuację i to tak w dosyć szybkim tempie, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, która no, przeżywa duże problemy tak obecnie, jeżeli chodzi o Rosję. Mamy też doniesienia na przykład, że kiedyś zrobiliśmy taki materiał na temat osób chorych na AIDS, tak, i leczących się na wirus HIV. Tak. No i są doniesienia, że po prostu leków nie ma, wyłączane są terapie i jest coraz gorzej. Coraz gorzej i w sumie nikt się tym za bardzo nie przejmuje. Teraz przejdziemy, słuchajcie, do informacji takiej smutnej, bo okazuje się, że ponad połowa rosyjskich chipów Bajkał okazuje się wadliwa. I po decyzji o lokalizacji tych chipów w Rosji, znaczy produkcji tych chipów, mamy informacje, podajemy za gazetą Wiadomości, ponad połowa partii chipów Bajkał wyprodukowanych przez rosyjską firmę Bajkał Electronics okazała się wadliwa, tak podaje gazeta, powołując się na firmy produkujące podzespoły, no i tu na źródła w samej firmie. Według Wiadomości Bajkał Electronics rozszerza swój eksperyment z pakowaniem swoich chipów w Rosji. To się chyba jakoś inaczej nazywa, ale ja nie jestem tutaj specjalistą od chipów. Pakowanie to końcowy etap produkcji procesora, czyli montaż chipów półprzewodnikowych w obudowie. Przed inwazją Rosji na Ukrainę firma zamawiała produkcję chipów wraz z pakowaniem w tajwańskiej fabryce TSMC, natomiast przed właśnie tym konfliktem Bajkał planował nawet zwiększyć wolumen produkcji do 600 tysięcy chipów w 2025, ale ze względu na sankcje Tajwańczycy zaprzestali współpracy i w 2022 nie wysłali do Rosji 300 tysięcy już wyprodukowanych procesorów. W rezultacie Bajkał rozpoczął eksperyment mający na celu przeniesienie zestawu procesorów na możliwości krajowe, ale okazało się, że ponad połowa partii wyjściowych chipów okazała się wadliwa. Według firmy przyczyną są niewystarczające kompetencje osób zajmujących się konfiguracją sprzętu i samym procesem pakowania. Przypomnijmy, że po rozpoczęciu wojny na Ukrainie Stany Zjednoczone umieściły Bajkał Electronics na liście SDN, co oznacza zablokowanie wszelkich aktywów i całkowity zakaz transakcji, jeżeli chodzi o firmę. 16 grudnia również Unia Europejska dołączyła do, a to w sumie wcześniej nawet chyba, bo to później, Amerykanie wcześniej. 16 grudnia Unia Europejska również dołączyła do sankcji i objęła rosyjskiego producenta chipów swoimi sankcjami. Ja się tak zastanawiam, jakbym pracował w dziale marketingu tych procesorów, to bym zrobił hasło procesory Bajkał, może zadziała. Wiesz, nie, tak optymistycznie, że może jednak. Co drugi chip za darmo. No nie za darmo, bo musisz zapłacić. No ale to wiesz wtedy, że dwa od razu dają ci. No ale to przecież będą wadliwy straty. I dobry. A to nie wiem, możesz trafić. Na produkcji jest strata. No bo musisz wyprodukować. Na produkcji jest, ale wiesz, tak to można reklamować, że dostajesz 2 w cenie jednego. Ale to ja myślę, że to nie jest tak, że trafisz w 2 działające. Może być 2 niedziałające i wtedy. Tak. Więc może zadziała, to jest dobre hasło marketingowe, to tak w sumie rosyjska gospodarka też mogłaby się tak reklamować. Może zadziała. No dobra, przechodzimy do następnego tematu. Putin zażądał, miał nie być Jaruski, ale chyba dzisiaj nam wyjdzie. Putin zażądał, aby w ciągu 5 miesięcy urzędnicy nauczyli się produkować konsole do gier dla Rosjan.
Prezydent Rosji Władimir Poczekaj, Putin. ale jak urzędnicy? Coś chyba tutaj. Chyba, wiesz, mają wolne moce przerobowe w tym momencie, a co to jest stworzyć konsolę? Co to jest stworzyć konsolę do gier? Polecił rządowi rozwiązać do 15 czerwca kwestię produkcji konsol do gier w Rosji. Tak wynika z listy instrukcji, które głowa państwa wydała pod koniec stycznia, które teraz się pojawiły. Rozważ kwestię organizacji produkcji stacjonarnych i przenośnych konsol do gier oraz konsol takich do zabawy, a także stworzenia systemu operacyjnego, bo to nie tylko konsole, tylko jeszcze musi stworzyć system operacyjny i system chmurowy do dostarczania użytkownikom gier i programów. Głosi polecenie Putina. Odpowiedzialnym za jego realizację został wyznaczony premier Michaił Miszustin. Ten to został wpakowany na minę. Jesienią ubiegłego roku Putin zażądał także przeniesienia wszystkich gier online, w które grają Rosjanie, na rosyjskie serwery i domenę RU. Prezydent nakazał także sprawdzenie informacji zawartych w grach wideo pod kątem zgodności z rosyjskim prawem oraz o rozpoczęcie monitorowania transakcji finansowych w nich zawartych. No tak, no bo to trzeba jeszcze łapę na tym położyć w razie czego. Ponadto rząd musiał opracować działanie mające na celu rozwój krajowego rynku, sklasyfikować gry wideo, biorąc pod uwagę sposób dystrybucji, format wykorzystania i zawarte w nich informacje. Wcześniej wicepremier Dmitry Czernyszenko poinformował prezydenta, że branża gier wyprzedziła już rynek filmowy i muzyczny. No to Putin powiedział, aha, no to my zróbmy konsolę. No, na dowód przytoczył dane, że co czwarty Rosjanin regularnie gra w gry wideo. Putin odpowiedział na to, że gry wideo powinny zaszczepiać Rosjanom patriotyzm, więc jeszcze te gry powinny być, nie wiem, wiążesz kokardę tym pionierom albo coś, jakaś taka na czas zręcznościówka. Gra powinna pomóc człowiekowi się rozwijać, pomóc mu odnaleźć siebie, powinna pomóc wychować człowieka zarówno w ramach uniwersalnych wartości ludzkich, jak i w ramach patriotyzmu, także w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie zakwaszonego, ale tak szeroka z humanitarnego punktu widzenia dogłębna, powiedział prezydent Rosji. Ja czekam na jakieś GTA Moskwa, czy coś w tym stylu, to będzie bardzo ciekawe. Po wybuchu wojny najwięksi producenci konsol i gier wideo, czyli Sony, Microsoft, Nintendo, zaprzestali oczywiście dostaw swoich produktów do Rosji, zamknęli także swoje sklepy internetowe dla użytkowników z Rosji. W 2023 roku rosyjski rynek konsol podwoił się do 23 miliardów rubli. Tu chodzi pewnie o podwojenie z tego względu, że trzeba w imporcie równoległym ściągać te wszystkie rzeczy i one są dużo droższe. W jednostkach sprzedaż wynosiła 1,3 miliona. Według wyliczeń 50% wszystkich pudełkowych edycji gier konsolowych ukazało się na PlayStation 4, 5 i Nintendo Switch oraz Xbox. Xbox jest mało popularny w Rosji, taka ciekawostka. No więc dajcie znać, co sądzicie o tym GTA Moskwy, tylko chińskie samochody, tak, ja już widzę, że tutaj podłapaliście, więc tak, myślę, że to się na pewno uda, konsola jako antydepresant, tylko proszę jej nie połykać, no ciekawe rzeczy tam w tej Rosji się dzieją, Survival Moskwa, tak, nowa gra, Cyberdrunk. 21 lat ten GTA Moskwa musiałby być, tak. Patrząc na to, co my oglądamy, tak. A czego nie publikujemy. Być może właśnie jest pomysł, że nie wiem, gdzieś w którymś momencie dobrze by było publikować te rzeczy, bo YouTube nie pozwala, a dzieją się też takie... No tu napisał Damian właśnie chyba tak jakby widział te filmy różne, GTA Moskwa już jest i konsoli do tego nie trzeba, że to jest tak, pełna symulacja, no tak. Słuchajcie, przechodzimy do ostatniej informacji dzisiaj. Mówiliśmy na temat nagonki na migrantów, mamy nowe dane. No i według rosyjskich źródeł ta nagonka trwa. Policja wyłapuje prawie wszystkich migrantów na ulicy, zwłaszcza jeżeli mają tadżycki paszport. Wszyscy są zabierani na komisariat, a potem sprawdzani. Na komisariat zabierani są nie tylko osoby z paszportami, ale także
z wyglądem, o tak to nazwijmy. Tadżyccy migranci w Moskwie obawiają się teraz nie tylko deportacji, ale przede wszystkim tego, że zostaną masowo wysłani do walki na Ukrainie jako rodzaj zemsty na narodzie tadżyckim, powiedział gazecie tutaj, jeżeli chodzi o te informacje, działacz na rzecz praw człowieka tadżycki Saydan Var, który niedawno uciekł ze stolicy Rosji. Według ubiegłorocznych danych około 1 miliona obywateli Tadżykistanu zostało zarejestrowanych w Rosji jako pracownicy z pozwoleniem na pracę. Gwałtownie wzrosła liczba przypadków naruszenia przez cudzoziemców również zasadu wjazdu do Rosji. Od rana 2005 marca w stołecznych sądach zarejestrowano 784 takie orzeczenia. Wiele jednak osób dopiero czeka na rozprawy, a w wielu przypadkach los migrantów jest nieznany. Na forach internetowych prawdziwe informacje mieszają się z fałszywymi. Wielu radzi, aby nie wychodzić niepotrzebnie z domu. Siły bezpieczeństwa dokonują nalotów na hotele robotnicze i hostele. Pojawia się jak zwykle korupcja i dramaty rodzinne. Do największego nalotu doszło na magazyn Wildberries w Elektrostalu pod Moskwą. Sprawdzono 5000 osób, zatrzymując oficjalnie tylko 46, choć nieoficjalnie padają większe liczby. Przedstawiciele tadżyckiej diaspory spodziewają się represji. Wydłużają się warunki. To już nie. No i co? No wygląda na to, że musimy chyba o tym dłużej pogadać o 17. Tak, że trzeba by o tym troszeczkę dłużej porozmawiać, no i że rząd chyba obudził demona, no bo te nastroje przed zamachem nie były dobre i stosunki pomiędzy migrantami a etnicznymi Rosjanami były złe. Natomiast to, co się dzieje, to widać, że z dnia na dzień jest coraz gorzej. No, tak, ja już władzę się do tego. Będziemy nagrywać. Słuchajcie, sytuacja eskaluje, samosądy, różne tego typu działania. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym dłużej, o godzinie 17. Serdecznie Was zapraszam na ten odcinek, bo wydaje mi się, że będzie ciekawy. My ze swojej strony dziękujemy, że wspieracie nasz kanał, a Mateusz podaje drugą część hasła. Tak. Zapraszamy też do komentowania. Druga część hasła: włosy. Tak. Dziękuję włosy. serdecznie. Pamiętajcie, żeby wziąć udział w konkursie, należy być aktywnym patronem, osobą, która wspiera kanał. Możecie wysyłać odpowiedzi na konkurs Gremlinki. Trzymajcie się, cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.